Cześć wszystkim, nazywam się Konrad, jestem przedstawicielem teamu machine learningowego w firmie Whiteaster i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o tak zwanych konwolucyjnych sieciach neuronowych. Więc głównymi składowymi konwolucyjnych sieci neuronowych są w zasadzie trzy warstwy. Pierwsza to jest warstwa konwolucyjna, która odpowiada za ekstrakcję cech. Drugą jest warstwa poolingu, która odpowiada za zredukowanie ilości informacji. Oraz na samym końcu mamy warstwę spłaszczającą. Proszę mi wybaczyć moje umiejętności artystyczne, ale rysowanie to nie jest moja główna działka. Więc gdybyśmy sobie mieli takie zdjęcie twarzy i chcielibyśmy takie zdjęcie twarzy przepuścić przez konwolucyjną sieć neuronową, to będzie to wyglądało w następujący sposób. Będziemy mieli zdefiniowane kilka bądź kilkanaście rodzajów filtrów, które będą nam ten obraz skanować. Filtry są to elementy zazwyczaj w postaci takich małych kwadracików, które możecie zaobserwować na architekturach takiej sieci. Każdy filtr pozwala nam na wygenerowanie pojedynczego zestawu cech, które będą nakładały się na tak zwane nowe mapy cech. Im więcej takich filtrów użyjemy, im więcej takich warstw konwolucyjnych zdefiniujemy, tak bardziej abstrakcyjne cechy będziemy otrzymywać. Możecie to sobie wyobrazić, że w pierwszych warstwach konwolucyjnych, jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne naszej twarzy, to zostały wykryte jakieś pojedyncze linie, ewentualnie jakieś pojedyncze kropki, znaczki, jakieś takie proste kształty. Im głębiej pójdziemy w głąb naszej sieci i im więcej dodamy tych warstw konwolucyjnych, im bardziej przetworzymy ten obraz z większą ilością filtrów, tym bardziej abstrakcyjne cechy otrzymamy. I dlatego możecie sobie wyobrazić, że na przykład przy czwartej czy już piątej warstwie będziemy mieli reprezentację, która będzie odwzorowywała naszą twarz. Będziemy na niej widać nasze oczy, nasze usta, nasz nos i będziemy widzieć po prostu dzięki temu, że właściwe cechy są z obrazu ekstrahowane. Następną warstwą, która jest używana, jest to warstwa poolingu i tak jak wcześniej wspominałem, jest to warstwa, która pozwala nam zredukować ilość informacji na obrazie. Ponownie każdy z obrazów, z każdą z mapy cech, którą otrzymaliśmy w warstwie konwolucyjnej, znowu nakładamy na nią taki mały kwadracik i z tego małego kwadracika wybieramy na przykład maksymalną wartość. Klasyfikatory, takie jak na przykład sieci neuronowe, przyjmują pojedyncze wartości w postaci wektora. Tu mamy wartości pikseli wyrażone w postaci macierzy. Dlatego jako przedostatnią warstwę przed tradycyjną siecią neuronową, która ma już podejmować decyzje i klasyfikować dany obiekt, wszystkie te mapy cech zostają spłaszczone do postaci pojedynczego wektora z wartościami i dopiero taki wektor z tymi wartościami zostaje podany na wejście do sztucznej sieci neuronowej. Następnie taka sieć w procesie treningu albo procesie optymalizacji, jakiego kto woli używać nazewnictwa, uczy się poszczególnych cech z podanych jej obrazów z map cech i znajduje powiązania pomiędzy wartościami, które dostaje na wyjście, a klasą, jaką chcemy, żeby przyporządkowało dany obraz. Takie sieci stosuje się do różnego rodzaju zadań, poprzez analizę sygnałów używając jednowymiarowych konwolucyjnych sieci neuronowych, czy poprzez analizę wideo używając trójwymiarowych konwolucyjnych sieci neuronowych. Takie sieci konwolucyjne mogą być stosowane do zadań jeszcze bardziej skomplikowanych niż sama klasyfikacja. Mogą zostać stosowane do detekcji konkretnych rzeczy na obrazach i mogą zostać także użyte w celu ekstrakcji cech z obrazu, ale zarazem wygenerowania trójwymiarowych modeli ze zdjęć medycznych. I taką pracę realizowałem. Jest to model trójwymiarowy z wysegmentowanym krwotokiem, który został uzyskany używając właśnie trójwymiarowej wersji konwolucyjnych sieci neuronowych.